thank you so much for inviting me to give this webinar for the Still Academy. Dziękuję bardzo, że zaprosiliście Still Academy. So what we're going to be able to do is to go through a range of things within the stomatognatic system, and I'm hoping to show how functionally integrated it is. Zatem będziemy chcieli przejść sobie teraz przez pełen zakres zagadnień odnośnie układu stomatognatycznego i mam nadzieję przedstawić Wam, do jakiego stopnia funkcjonalnie jest on zintegrowany. So there's a range of things that we need to cover. So I'm going to give you a small section of the wider subject matter. Zatem jest tu bardzo wiele rzeczy, które należałoby omówić. Ja będę chciała Wam przekazać tak przekrojowo te zagadnienia. But ultimately, for you to understand why the TMJ problems are so persistent, it's because you may not be considering these wider issues. Natomiast ważne jest, żebyśmy zobaczyli tutaj, dlaczego jest to tak obszerne zagadnienie i hear me though. Yes. Okay, because it seems like nobody else can hear me actually, so I don't know what's going on now. I can hear you. All right, some people can hear me, some people cannot hear me. Kto mnie słyszy, kto mnie nie słyszy, bo ja już teraz nie wiem, co mam zrobić. I can hear your translated bits, yeah. Do you want me to continue? Yeah, let's just please continue. It's just some people had some problems, so okay, we can carry on. Okay, so this is a typical view of the stomatognatic system, and ostensibly it's all to do with the orofacial mechanics and the tongue. So hands up if anyone can do any of these tongue maneuvers. Zatem tutaj ręka w górę wszyscy ci, którzy są w stanie wykonać którekolwiek z tych figur wykonywanych językiem. Tutaj mamy przedstawiony bardzo duży zakres rozmaitych figur, czy może pozycji, które można wykonać przez układ ustno-twarzowy. So only joking, but the aim at the end of the course is to make you do the picture in the bottom right. Natomiast tak sobie tutaj pożartujemy, ale celem tego kursu jest, żebyście po jego zakończeniu mogli zrobić figurę jak na dolnym prawym rogu. So, more seriously, the stomatognatic system has some classic functions. Tak bardziej poważnie mówiąc, układ stomatognatyczny ma bardziej klasyczne funkcje. Which is obviously chewing, swallowing. Oczywiście będzie to przeżuwanie, będzie to przełykanie. Speaking. Mówienie. Airflow and breathing. Będzie to oddychanie i przepływ powietrza. And a range of other behavioral characteristics and activities, such as non-verbal communication. I do tego cały zakres innych elementów, w tym cechę, czy może charakterystykę behawioralną, czy może wyraz. The stomatognatic system as such doesn't include the head, cranial contents and neck, but it of course relates to those structures. Zagadnienia układu stomatognatycznego, one nie będą oczywiście tutaj obejmowały szyi i czaszki, ale bardzo mocno się z nimi łączą. But there's definitely lots of interrelationship between the way that the head and neck affects through into these functions and vice versa. Natomiast jest zdecydowanie bardzo dużo rozmaitych międzypołączeń, w jaki sposób szyja i czaszka będą wpływały na układ stomatognatyczny i odwrotnie. So we're going to try to illustrate the link between those. Będziemy chcieli Wam przedstawić, zilustrować połączenie pomiędzy tymi. So as you know, the TMJ joint is a balancing point for a whole number of body postures. Jak wiecie, staw skroniowo-żuchwowy będzie takim miejscem, czy może stawem równoważącym dla wielu rozmaitych postur ciała. And so the way that the suspensory mechanisms through this region operate is key to understanding jaw placement. Zatem sposób, w jaki będzie przez ten staw działać układ podwieszeniowy czy wieszadłowy, będzie kluczowy dla zrozumienia rozmaitych funkcji szczęki. And what we'll see is that even though spinal mechanics are important, i zauważycie, że nawet pomimo tego, że mechanika kręgowa jest ważna, the TMJ, the throat, the larynx is suspended in a different line of structures
to the spine. So it's a separate suspension mechanism. Zauważycie jednocześnie, że staw skroniowo-żuchwowy, jak i gardło i krtań, one będą w innym układzie wieszadłowym czy podwieszeniowym niż pozostałe elementy tutaj, dajmy na to, kręgosłupa. But one of the main things to realize is that there are many global positioning reflexes operating. Natomiast jedną z rzeczy, głównych rzeczy, z których powinniśmy zdawać sobie sprawę, to, że mamy bardzo dużo odruchów, takich globalnych odruchów pozycyjnych. And there are some very diverse signals from, for example, the foot or the cruciate ligaments of the knee, which will then affect the head alignment and TMJ. I będziemy mieli tutaj rozmaite wpływy wstępujące, które będą czy od stopy, czy na przykład od więzadła krzyżowego kolana w stanie oddziaływać na staw skroniowo-żuchwowy. And so when we actually look at the wider relationships between the stomatognatic system and posture, we can find some interesting relationships. Zatem jeżeli zobaczymy posturę w takim szerszym ujęciu, czy w takich obszerniejszych względem stawu skroniowo-żuchwowego, będzie to bardzo interesujące. So absolutely, when you're looking at evaluating someone's chewing or someone swallowing, you can't do that out of the context of their global center of gravity and postural alignment. Zatem zdecydowanie, jeżeli mielibyście chcieć oceniać funkcję przeżuwania czy przełykania u kogoś, nie będziemy w stanie wykonać tego bez spojrzenia też na środek ciężkości, taki globalny środek ciężkości u tego pacjenta i jego posturę. So there's some very easy to read articles which discuss the benefit and relevance of working diffusely. So even for persistent pterygoid spasm work generally. Zatem tutaj macie linki podane do dwóch takich bardzo łatwych do przeczytania artykułów, które dają nam dobre pojęcie w takim bardzo rozproszonym właśnie ujęciu analizowania tych sytuacji, łącznie ze spazmem mięśni skrzydłowych. Okay. So although osteopaths are good at posture, they're less good at evaluating the dynamics of the stomatognatic system. I pomimo tego, że osteopaci są bardzo dobrzy, jeżeli chodzi o ocenę postury, nieco słabiej wychodzi im to analiza układu stomatognatycznego. And so, for example, there are a range of orofacial evaluation protocols. So when you observe and you look at someone swallowing and you look at someone chewing or talking, you can then make judgments about that. So there's some articles that will guide you to those protocols. Natomiast mamy też liczne protokoły do ewaluacji, do oceny funkcji, czy to przełykania, czy przeżuwania w kontekście działania układu ustno-twarzowego. Zatem możecie sobie sprawdzić poszczególne protokoły, zacząć ich używać. But this whole region is also related to other sensory functions. Cały ten region jest natomiast połączony z innymi funkcjami sensorycznymi. And so absolutely we have smell as well as airflow. Zatem zdecydowanie mamy zapach poza samym przepływem powietrza. Visual signals and head orientation is extremely important. Ekstremalnie ważne będzie tutaj też orientowanie pozycji głowy względem sygnałów czy bodźców wzrokowych. Clearly the ears and hearing are of relationship to speech. W oczywisty sposób uszy oraz słuch będą też się z tym wiązały. But also the vestibular dynamics within the ear is incredibly important for the neck, head, jaw alignment. Natomiast zdecydowanie układ przedsionkowy też wewnątrz ucha będzie bardzo ważny w układaniu, odpowiednim pozycjonowaniu głowy i szyi. But even the tongue, the taste and the salivary gland function is in fact critical for most of the other stomatognatic system functions. Ale nawet sam język czy gruczoły, w tym języku gruczoły smakowe, będą bardzo istotne dla całego funkcjonowania układu stomatognatycznego. And on a very simplistic level, most people with TMJ or stomatognatic problems can be helped by a simple floor of the mouth massaging for the sublingual glands. I tutaj na takim bardzo podstawowym poziomie jest wiele osób, w przypadku których jesteśmy w stanie pomóc układowi stomatognatycznemu poprzez odpowiednie masowanie dna ust i wpływanie na gruczoły podziękowe. Because moisture is a key factor to many functions. Ponieważ wilgoć, nawilżanie tutaj będzie kluczowym aspektem dla wielu czynników.
Now, some of the muscles involved, we perhaps over-focus on things like pterygoid or stylohyoid I tutaj incorrectly. Jeżeli chodzi o kwestię funkcjonowania mięśni, być może często podchodzimy niewłaściwie do funkcjonowania takich mięśni jak mięsień skrzydłowy czy mięsień rolcowo-gnykowy. And so actually, the facial muscles are perhaps forgotten by osteopaths, but they're critically important for this communicative functioning. Być może mięśnie twarzowe są często pomijane też przez osteopatów, a one są krytyczne w kontekście właściwego funkcjonowania układu stomatognatycznego. Now, did you know that Darwin would have loved Botox treatments? Czy wiedzieliście, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że Darwin byłby zachwycony leczeniem botoksem, terapią botoksu? So Darwin had quite an interesting conversation about the evolution of the facial muscles and the facial expressions with the social grouping of animals. Tutaj Darwin prowadził bardzo interesujące dyskusje czy debaty odnośnie ewolucji mięśni twarzowych związanych z wyrazem u poszczególnych, czy ekspresją u poszczególnych zwierząt. And so, of course, he was very interested in the increasing complexity of facial muscle anatomy and that evolution for communication. I on był bardzo zainteresowany tym, jak ewoluowały, czy jak złożoność mięśni twarzy ewoluowała wraz ze zdolnością komunikacji, czy wyrazu ekspresji. But your facial muscles, they take part in the social engagement system, the polyvagal system. Nasze mięśnie twarzy są zaangażowane też w układ jakby interakcji społecznych, który będzie też połączony z układem nerwu błędnego, czy teorią polivagalną. And as you know, social engagement is as much about observing the other person, seeing what expression they have on their face, and then making judgments about what that person is thinking or feeling. Jak wiecie, takie interakcje społeczne, one będą w dużej mierze oparte też na obserwowanie reakcji innych osób w taki móc domyśleć się, czy może odczuć właśnie, co dana osoba myśli czy czuje. And on a first level, if someone approaches you smiling, unconsciously you usually start to smile back in response. I tak na bardzo nieświadomym, podświadomym poziomie, jeżeli zbliżamy się do kogoś, kto się uśmiecha, my zupełnie podświadomie też będziemy zaczynali się uśmiechać. And so facial mimicry is very inbuilt into our central nervous system, and the facial mimicry has links to emotion. Zatem ta mimika twarzowa, ona będzie bardzo mocno połączona ze środkowym układem nerwowym, a to znowu będzie bardzo silnie połączone z emocjami. So the facial muscles will give a direct signal back through to your emotional centers, such that if you put your face into a smile, says she, grimacing, it will make you have a happy emotion. Zatem jeżeli spojrzeć na to, w jaki sposób mięśnie twarzowe będą połączone z naszymi emocjami, jak zauważycie tutaj, kiedy Karolina się uśmiecha, to też będzie powodowało odruch uśmiechu u was. So if you put your face into a grimace, then Zatem jeżeli byście wykonać taki grymas, trigger angry thoughts. To dosłownie będziemy tutaj wzbudzać takie złe, może czy wściekłe myśli. So now this is relevant for the management of people with TMJ pain and facial pain, for example. To jest istotne dla prowadzenia pacjentów, którzy mają, dajmy na to, ból stawów skrzydłowo-żuchwowych, czy ogólnie bóle twarzowe. So someone in pain has a sort of still awkward and adapted facial pattern because of the pain. Zatem ktoś, kto będzie w bardzo mocnym bólu, zauważymy, że często ma też takie bardzo widoczne grymas bólowe na twarzy. So they are obviously somewhat sort of depressed, A, because of the pain, but B, because of the facial mimicry dynamics. Zatem tutaj osoba taka będzie w pewnej depresji nie tylko i wyłącznie ze względu na ból, ale też będzie ona widoczna na dynamice, jak wyrazie twarzy. But of course, someone else looking at them, they look at that person with that facial expression and they start to avoid contacting and communicating with them because they avoid that depressive and sort of awkward facial relationship.
Z drugiej jednakże strony ktoś, kto obserwuje taką osobę, która jest pogrążona w takim bólu, gdzie widać taki grymas bólowy na twarzy, może ona chcieć unikać kontaktu, czy może komunikacji z tą osobą, która jest w bólu, właśnie żeby uniknąć takiego odruchowego poczucia, czy to może przygnębienia, depresji, czy jakiejś niezręczności. So often people with TMJ and facial pain problems have difficulties with communications, not just because they can't move their mouth, but because this interpersonal social engagement system breaks down. Zatem często jest tak, że osoby, które mają problemy ze stawem skroniowo-żuchwowym, czy jakieś problemy z okolicą twarzy, mają problemy w interakcjach międzyspołecznych, czy mają problemy z włączaniem się w takie relacje, interakcje społeczne. Now, did you know that the facial muscles, they're different to skeletal muscles because they don't have many sensory receptors? Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że mięśnie twarzowe, one będą różniły się od mięśni szkieletowych z tego względu, że nie mają, czy mają mniej receptorów czuciowych? And actually, your face, you only know where your face is because the face interacts with the trigeminal nervous system so that the brain can tell which expression that you use. Zatem my zdajemy sobie sprawę z tego, w jakim położeniu, czy może jak będzie w danym momencie zachowywała się twarz, tylko i wyłącznie przez to, że ona ma połączenie, czy nerwowe połączenie z nerwem trójdzielnym i to właśnie bodźce od nerwu trójdzielnego będą informowały o tym mózg. So people will need facial muscle repositioning training and realignment training to help their brains recognize how to recommunicate. Zatem osoby takie, one będą wymagały takiego treningu, może czy rehabilitacji polegającej właśnie na ponownej edukacji mózgu odnośnie pozycji, czy może repozycjonowania tych bodźców właśnie po to, żeby byli w stanie odzyskiwać te funkcje. So chronic TMJ pain sufferers lose the ability, they lose the memory of smiling. And so often part of your rehabilitation is to try to recreate their ability to smile as much as it is to work on the disc. Zatem często jest tak, że osoby z problemami ze stawem skroniowo-żuchwowym, one będą zatracały na przykład możliwość uśmiechania się. Zatem często ta rehabilitacja będzie sprowadzała się również do takiej reedukacji właśnie choćby uśmiechu, czy nauczenia tego pacjenta poszczególnych odruchów wyrazu twarzy. Tak samo jak musicie pracować też na samym dysku tego stawu. So a careful analysis and work through the actual facial musculature is really important. Zatem tutaj taka ostrożna, precyzyjna analiza poszczególnych mięśni twarzy i wyrazu jest bardzo ważna. So that may be something that you're less familiar to do, but this orofacial buccal massaging is critical and it gives essential trigeminal information. Zatem być może jest to coś, z czym macie mniej do czynienia, natomiast naprawdę niezbędne, kluczowe jest tutaj też wykonywanie odpowiednich choćby masaży poszczególnych mięśni związanych z twarzą i ustami. And it's because literally the facial muscles don't have these muscle spindles to the same degree that you need to work between the cranial nerve 7 and cranial nerve 5 by stimulating this to rehabilitate the tone in things like pterygoids. Z tego względu, że tutaj będziemy mieli dużo mniejszą albo prawie wcale nie będzie wrzecion mięśniowych, będziemy musieli pracować w kontekście przywracania odpowiedniego tonu dla poszczególnych mięśni twarzy czy mięśni skrzydłowych, przede wszystkim z nerwem twarzowym, nerwem czaszkowym 5 i 7. So if we remember then that ultimately the way that you're working with your stomatognathic system is in part to do with the social engagement system, it brings you this wider understanding. Sorry, you've got cut off there. Could you please repeat it? So if we remember that the stomatognathic system is in strong relationship to the social engagement system, Pamiętając o tym, że układ stomatognatyczny będzie naprawdę bardzo mocno połączony z układem interakcji, relacji społecznych, then we can realize that there's a large functional relationship between a number of the cranial nerves. Wtedy zdamy sobie sprawę z tego, że jest naprawdę bardzo duże połączenie, związek funkcjonalny z wieloma nerwami czaszkowymi.
So the tone in the hypoglossal nerve and muscle, the tone in the facial muscles, etc., they are all interrelated through the trigeminal system. Zatem dajmy na to tonus mięśnia podjęzykowego, czy nerw podjęzykowy, jak i poszczególne mięśnie twarzy, one będą bardzo mocno połączone z układem nerwu trójdzielnego. So a whole variety of things, because of the links with the trigeminal, will enable the trigeminally innervated muscles themselves to relax. Zatem ze względu właśnie na te połączenia, tutaj wpływ na układ nerwu trójdzielnego będzie dawał w rezultacie możliwość rozluźnienia poszczególnych mięśni, które są z nim połączone. So we're going to come back to that later on. Do tego sobie później wrócimy. But one of the things that the social engagement system relates to is this communicative dynamic, which is head nodding and empathy, and we use our heads for this non-verbal communication. Jednym z elementów połączonym z układem relacji społecznych, czy ogólnie relacjami społecznymi, będzie tutaj rodzaj komunikacji niewerbalnej, gdzie dajmy na to będziemy czy potakiwać, czy może ruszać się zaprzeczając głową. Wszystko to będzie bardzo mocno połączone z empatią. So head nodding and gaze are very important precursors to the tone of these muscles. Zatem samo spojrzenie, jak i potakiwanie, skinienie głową będzie bardzo istotnym prekursorem, istotnym wpływem na tonus tych mięśni. And actually the head nodding universally across the world culturally is everywhere it means yes, apart from Belgium, where it means the opposite. Zatem na całym świecie, jak wiecie, to skinienie, potakiwanie głową będzie oznaczało, uniwersalnie będzie oznaczało tak, poza Belgią, gdzie znaczy coś dokładnie odwrotnego. Bulgaria rather, not Belgium. Bulgaria, przepraszam, chodziło o Bułgarię, nie Belgię. But this link between head orientation, motor tone, and therefore TMJ suspension is related to this visual and communicative dynamic. Zatem to połączenie pomiędzy głową, połączenie motoryczne ze stawem skrojowo-żuchwowym będzie też, że połączenie ze wzrokiem będzie bardzo istotne. And what we're going to see later with babies and newborns and suckling and tongue tie. Jak zobaczymy też później w przypadku dzieci, w przypadku noworodków, jeżeli chodzi o ten odruch ssania, czy na przykład problemy z wędzidełkiem, that their ability to use these muscles is actually strongly related to the visual social engagement bonding with the mum. Zauważymy, że zdolność odpowiedniego używania poszczególnych z tych mięśni też będzie bardzo mocno uzależniona od połączenia z ich matką. And so we'll see that actually if there's any like mental depression, the mum's face is worried, then the infant's musculature and physiology changes. Zauważymy, że w przypadku, gdy u matki występuje na przykład jakaś depresja, zmartwienie, coś, co będzie widoczne na jej twarzy, że będzie to przekładało się też bezpośrednio na to dziecko, na mięśnie tego dziecka. So actually, looking at the functionality of mum and using her facial mimicry dynamics, you can help change the tone and alignment in the infant by working on the mum. Zatem tutaj podchodząc do tego aspektu z tej strony, zauważymy, że jeżeli zajmiemy się pewnymi wzorcami właśnie mimiki wypisanej czy wymalowanej na twarzy tej matki, będziemy w stanie poprzez pracę z tą matką, z jej mimiką twarzy wpływać na ton i na odpowiednie ułożenie czy pozycjonowanie mięśni twarzy u dziecka. And on a very basic level, if what the baby perceives is a stressed out mum, the baby's first response is literally a withdrawal, which is a blocking of the musculature. I na takim bardzo podstawowym, pierwotnym poziomie, jeżeli tylko to dziecko będzie widziało na twarzy tej matki jakiś stres, zmartwienia i tak dalej, to dziecko będzie niemalże automatycznie wycofywało się, powodując w ten sposób blokowanie czy napinanie tych mięśni. But anyway, all of these final adjustments of the upper neck lead us to need to reevaluate those mechanics. Natomiast wszystkie z tych kwestii pozycyjnych czy jakieś inne implikacje związane z górnym odcinkiem szyjnym będą powodowały, że musimy ponownie ocenić te wszystkie rzeczy.
And probably as we get a little bit lazy with our manipulation and our techniques to the upper cervical spine. I najprawdopodobniej jako osteopaci rozleniwiamy się nieco, podchodząc do górnego odcinka szyjnego tylko poprzez same manipulacje czy jakieś strukturalne podejścia. And so with the person laying in front of us with their head at this end, we probably just stick with a very generic maneuvering to manipulate. Zatem najprawdopodobniej, jeżeli leży przed nami dana osoba skierowana głową w naszą stronę, najprawdopodobniej ograniczamy się do takich bardzo generycznych, bardzo typowych ruchów głowy, które wprowadzamy w szyi. But because of the facets, if we look at one plane, if we want to do side bending, our hands are like this at C0, C1. Natomiast ze względu na stawy międzywyrostkowe, jeżeli byśmy patrzyli tylko na jedną płaszczyznę, na C0, C1, najpewniej tak ustawilibyśmy dłonie. But should be like this for side bending at C1, C2. Ale na przykład w ten sposób dla zgięcia bocznego powinny być ustawione już na wysokości C1, C2. We look at a side view. Patrzymy na rzut boczny. C0, C1 is easy to do. C0, C1 jest tu łatwe do zrobienia. But of course, C1 onto C2 is quite different because of the curved shape of the facets. Natomiast C1 na C2 będzie dużo trudniejsze do wykonania z tego względu, że stawy międzywyrostkowe czy powierzchnie stawów międzywyrostkowych będą miały bardziej zaokrąglony kształt. So the sophistication of our technique and our positioning and our mobility testing of the upper cervical spine needs to be much more three-dimensional and also needs to have a ventral component that perhaps we forget about. Zatem tutaj, jeżeli chodzi o takie wyrafinowanie, czy może takie wyspecjalizowane pozycjonowanie w kontekście górnego odcinka szyjnego, być może należy wziąć pod uwagę też i aspekt brzuszny, czy kierunek brzuszny, który często jest pomijany. And so as the child grows, as your muscles yield, then you want to have less tension onto the upper cervical spine. Zatem w miarę jak dziecko będzie się rozwijać, w miarę jak te mięśnie będą się rozrastać, będziemy chcieli, żeby one wywierały też mniejsze napięcie na górny odcinek szyjny. So as you know, upper cervical spine asymmetry, which disturbs balance, can relate to tension coming from these muscles of the cervical column. Zatem może być tak, że tutaj jakieś asymetrie, czy może zaburzenia w równowadze poszczególnych mięśni górnego odcinka szyjnych wpływały nam też na niewłaściwą pozycję tego kręgosłupa. And I'm not just talking about the large muscles such as sternocleidomastoid, but the ventral cervical spine muscles such as longus coli. I ja nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o bardzo dużych mięśniach, takich jak na przykład mięsień mostkowo-bojczykowo-sutkowy, ale też chodzi mi o mięśnie z brzusznej strony szyi, jak na przykład mięsień długi szyi. So, when one's then thinking about the stomatognatic system, one actually needs to view the cervical column as one unit, not as a series of isolated facets. Zatem jeżeli będziemy przyglądali się układowi stomatognatycznemu, będziemy musieli spojrzeć sobie na kolumnę kręgową nie jako na poszczególne segmenty, ale patrzeć na nią jako całość. And a lot of the cervicogenic proprioceptive information is based on how the whole curve pattern is changing, not just from individual facets. Zatem bardzo dużo informacji proprioceptywnej, szyjno-pochodnej informacji proprioceptywnej będzie wypływała ze zmiany całej krzywizny szyjnej, a nie tylko i wyłącznie ułożenia poszczególnych segmentów szyi. And I want you to get a view of the spinal column with the dural sleeve and ligamentous sleeve within. I chciałabym, żebyście popatrzyli tutaj na kolumnę kręgową, również ujmując worek oponowy, jak i struktury więzadłowe. Such that the cervical column is guiding the tube of dura, which is opening up your cranial structures from below. Patrząc na to w kontekście, że jakiekolwiek ruchy kolumny kręgowej będą też powodowały rozciągnięcie się worka oponowego i w ten sposób wpływ na struktury czaszkowe poprzez ściąganie ich chociażby w dół. And managing the cervical column dynamics will actually be a really easy handle onto your dural membranous system, far better than by working from the head.
I tutaj podejście do tej dynamiki kolumny czy dynamiki ruchów kolumny kręgowej byłoby dużo łatwiejszym wpływem na worek oponowy niż podejście na przykład od samej czaszki. And so for many critical factors of head alignment for eyes and ears and airflow, it's this upper cervical column dynamic that you can release three-dimensionally. Zatem tutaj dla wielu aspektów, czy może problemów, czy ze wzrokiem, z oczami, ze słuchem, z przepływem powietrza, takie trójwymiarowe podejście do dynamiki, czy odpowiednich ruchów kolumny kręgowej byłoby lepszym wyjściem. Now, you may or may not know about the myodural bridge at the upper cervicals. Być może wiecie, a być może nie, odnośnie połączeń, czy może tak zwanych mostków mięśniowo-oponowych na górnych segmentach szyjnych. But this is a really interesting muscular attachment onto dura at the C1, C2 area. To jest bardzo interesujący przyczep mięśniowy tutaj na wysokości, czy może w obszarze C1, C2. And so C1 somatic muscles, the sort of rectus suboccipital muscles, physically attached to the dura and pull it. Zatem tutaj mamy sytuację, gdzie te mięśnie górnego czynka szyjnego, w szczególności mięsień prosty i mięśnie podpotyliczne, będą przyczepiały się też do opony i pociągały za nią. And because the C1, C2 innervates the inferior tentorial sleeve, the inferior part of the tentorium, this irritability creates a lot of head and trigeminal disorders. I z tego względu, że te mięśnie, ich unerwienie będzie też tym samym unerwieniem, które będzie dawało obszar, czy unerwienie obszaru dolnego, obszaru mostka, namiotu mózgu, będzie to wpływało na wiele problemów związanych czy z głową, czy z układem nerwu trójdzielnego. So I want you to basically be able to release your cranium from below up and not from above down, because this is much more efficient for the TMJ and stomatognatic system. Zatem mówiąc najprościej, chciałabym, żebyśmy podchodzili do kwestii uwalniania tutaj obszaru głowy, czy może nasady czaszki, podchodząc od dołu do góry, niż od góry do dołu, ponieważ jest to dużo łatwiejsze. Now another key theme for the stomatognatic system is airflow. Kolejnym takim motywem, czy może kluczową kwestią dla układu stomatognatycznego jest przepływ powietrza. And as we'll see, you will have your cervical column, and next door to it you will have your throat, your airway and esophagus. Jak zauważymy, tutaj patrząc na kolumnę kręgową, zaraz obok niej będziemy mieli przełeg i będziemy mieli drogi oddechowe, tchawicę. And so the alignment of your neck will influence the dynamics and space for the airflow in your nose, throat and trachea. Zatem jak zauważymy, ułożenie kolumny kręgowej będzie wpływało tutaj na to, co dzieje się też w drogach oddechowych, tutaj od nosa poprzez gardło aż do samej tchawicy. And actually the tone of your cervical muscles, the actions and reactions in your neck are dependent upon airflow monitoring. I tak naprawdę ton mięśni szyjnych, ich akcja, ich reakcja będzie też zależne od tego, co będzie działo się w tchawicy. So people with poor airflow, nasal restriction, sinus issues or apnea. Zatem osoby, które mają jakieś restrykcje dróg oddechowych, które mają bezdech senny. What was the first one? Apnea and... Yeah, so just apnea, sinuses. Sorry. Yeah. Przepraszam, bo trochę ją też tnie. Osoby, które mają na przykład bezdech senny, które mają problemy z zatokami, które mają jakieś inne restrykcje dróg oddechowych. It means that if you have restrictions and tensions in these muscles, the neck muscles and the jaw muscles, part of the reason is that they're reacting to the alignment for airflow. Zatem powodem, dla którego będziemy mieli też napięcia właśnie w obrębie choćby mięśni szyi, będzie to, że one będą odruchowo reagowały na te restrykcje, które będą znajdowały się w drogach oddechowych. So before you go manipulating the cervical spine or trying to do an oral release of pterygoid, you need to manage the air spaces.
Zatem zanim mielibyście przejść na przykład w wielu przypadkach do manipulacji górnego odcinka szyjnego, czy na przykład wewnątrzustnych podejść do mięśnia skrzydłowego, ważne jest, żebyście zobaczyli, co dzieje się w kontekście restrykcji dróg oddechowych. So there's lots of interesting studies about how informative nasal airflow is. Yeah. Jest bardzo dużo interesujących badań, które zajmują się tym, jak duży wpływ będzie miał przepływ powietrza poprzez nos i jamę nosa. There are lots of techniques for facial mechanics, nasal valve mechanics, and so on to help aeration within the nasal pharyngeal zone. Jest bardzo wiele technik, które można wykonywać właśnie po to, żeby pomóc mechanice przepływu powietrza. To są techniki choćby tłoczenia, które właśnie będą warunkowały odpowiedni przepływ powietrza przez nosogardło. And actually, without this good nasal airflow, you actually don't grow your sinuses. I w zasadzie bez odpowiedniego przepływu powietrza przez nos, jamę nosa, nie będzie możliwe odpowiednie rozwijanie się zatok. So, for example, at 1 year of age, your maxillary sinus is really very tiny. Dla przykładu, przy pierwszym roku życia nasza zatoka szczękowa jest naprawdę bardzo niewielka. And it can take up to 20 years to become more or less full-sized. I może nawet 20 lat zająć, żeby ona mniej więcej była już pełnych rozmiarów. And if you don't have nasal breathing, for example, if your child is a mouth breather, they don't grow maxillary sinuses, which is an issue for nitrous oxide production. I jeżeli mamy taką sytuację, że to dziecko nie będzie oddychało przez nos, tylko mamy dziecko oddychające przez usta, to właśnie brak tego przepływu powietrza będzie powodować, że będą problemy z rozwijaniem się zatoki szczękowej i będzie problematyczna kwestia dwutlenku, dwutlenków azotu. Nasal airflow, as you know, is also important for the eustachian tube and the middle ear function. Jak wiecie, przepływ powietrza przez nos jest też istotny dla funkcji ucha wewnętrznego i trąbki Eustachiusza. But it's also important for nasal airflow because the nasal airflow creates a turbine in the air which helps humidification and helps the lower respiratory tract function. Natomiast jest to też bardzo ważna funkcja, ten przepływ powietrza przez nos, ponieważ jest on turbulentny, zatem daje nam odpowiednie nawilżenie struktur nosogardła i jednocześnie jest ważny dla dolnych dróg oddechowych. Now, monitoring this airflow, there's a whole series of muscles called airway dilators. Jeżeli chodzi o monitorowanie dosłownie tego przepływu powietrza przez nos, jest bardzo dużo mięśni, tutaj mięśni rozwieraczy czy rozszerzaczy dróg oddechowych. So working osteopathically between the cranial base and the pterygoids through to the palate. Zatem pracując tutaj osteopatycznie poprzez te mięśnie, poprzez mięśnie skrzydłowe aż do podniebiennych, but also down along the soft palate, down through to the pharyngeal musculature and constrictors onto hyoid. Natomiast idąc też dalej, przechodząc przez podniebienie miękkie, idąc do mięśni zwieraczy krtani i aż w stronę gnyki. And then through the muscular pillars connecting to the base of the tongue. Idąc też przez filary mięśniowe, które będą włączone do nasady języka. And then the floor of the base of the tongue through to the mentum of the chin. I następnie od nasady języka aż do samej brody, czy może wyrostka brzuszkowego. Means that you have a variety of handles on this muscular dynamic which stabilizes the palate and stabilizes airflow. Będziemy mieli tutaj naprawdę bardzo dużo różnych chwytów, które pozwolą nam w dynamiczny sposób stabilizować czy to podniebienie, czy wpływać na drogi oddechowe. And as we know, this has relevance in sleep, for sleep apnea, if your muscle tone changes and your palate blocks the airway. Yes, your soft palate blocks the airway. I jak wiemy, będzie to też przekładało się na sen. W sytuacji bezdechu sennego będziemy mieli zaburzony przepływ powietrza przez podniebienie, czy zablokowanie w tej okolicy.
So part of what we want to do is to get our motor tone responsive enough, is to improve our respiratory mechanics to allow a better tone for things like apnea. Zatem po części tutaj ten ton mięśniowy, jeżeli chodzi o kwestie związane z oddychaniem, będzie dla nas istotny, żeby właśnie wpływać na niego tak, żeby te restrykcje w ruchu maksymalnie niwelować, żeby w ten sposób zapobiegać takim sytuacjom jak bezdech. But you have to remember that actually breathing and airflow relates to gaseous exchange, which relates to heart rate and cardiovascular. Natomiast pamiętajcie też o tym, że oddychanie i przepływ powietrza będzie związane też z funkcją sercowo-naczyniową, jak i funkcją wymiany gazów. So people with TMJ disorders, if they don't also breathe right, they have an autonomic physiological compromise as a result. Zatem osoby, które mają problemy ze stawem skroniowo-żuchwowym, one też nie będą w stanie odpowiednio oddychać, co będzie wpływało tutaj na anatomiczne, czy anatomic and physiological, you said, anatomiczno-fizjologiczne kwestie, nie są w stanie właściwie oddychać. So their altered breathing rate brings up their sympathetic tone, and their high sympathetic tone makes their pain perception worse. I w tym momencie zmienione wzorce oddechowe będą powodowały zwiększenie się funkcji czy aktywności układu współczulnego, co jednocześnie będzie wzmagało ich poczucie intensywności bólu. So sleep, altered sleep as a result of these stomatognatic problems affects a number of things. Zatem zmiany we wzorcach snu będą wpływały na wiele różnych sposobów na układ stomatognatyczny. And so where it alters blood chemistry and autonomic tone, it gives you things like bruxism, which in itself then changes the cranial mechanics. Zatem w sytuacji, gdzie będziemy mieli zmiany w składzie chemicznym krwi, gdzie będziemy mieli zmianę w wzorcach snu oddychania, będziemy mieli bruksizm, który kolejno będzie przekładać się na mechanikę czaszki. And if you alter your cranial mechanics, as you know, that has a restrictive element at the jugular foramen. Znowu, jeżeli zmienimy mechanikę czaszki, jak wiemy, będzie to miało wpływ restrykcyjny, czy taki ograniczający wpływ na otwór szyjny. And if I asked you what the most important structure of the jugular foramen is, you might say the vagus. Jeżeli miałabym zapytać się was, jaka jest najważniejsza struktura przechodząca przez otwór szyjny, to być może powiedzielibyście nerw błędny. But you'd be wrong. Ale bylibyście w błędzie. Because the most important structure in the jugular foramen is the jugular vein. Ponieważ najistotniejszą strukturą przechodzącą przez otwór szyjny jest żyła szyjna. Why? Because it's the exit point of most of the cranial venous drainage. Ponieważ jest to punkt wyjścia dla większości drenowanej od czaszki krwi. So yes, some venous blood will drain through the pterygoid plexus and through the cavernous sinus to the vertebral plexus. Zatem owszem, będzie taka sytuacja, że część tej krwi będzie drenowana przez plot skrzydłowy, zatokę jamistą i do żyły kręgowej. But the vast majority goes through the jugular foramen and natomiast większa jej część będzie przechodzić przez otwór szyjny. So the relevance of altered stomatognatic system tension, tone and use is restriction at the venous drainage. Zatem istotną częścią właśnie zaburzeń w obrębie układu stomatognatycznego będzie też wpływ, taki restrykcyjny wpływ właśnie na otwór szyjny, co będzie powodowało nieprawidłowy drenaż krwi od czaszki. And what do you do if you block the venous system? A co się dzieje, jeżeli dojdzie do zablokowania układu żylnego? You block your cerebrospinal fluid flow. Blokuje się w ten sposób przepływ płynu mózgowo-rdzeniowego. And in draining the ultimately it's the venous flow affects the lymphatic flow, which then affects the internal cerebrospinal fluid flow. Gdzie mechanizm będzie wyglądać tak, że najpierw będzie zaburzony przepływ żylny, czy drenaż żylny, później drenaż limfatyczny, co ostatecznie będzie też wpływało negatywnie na cyrkulację wewnętrzną wewnątrz czaszki płynu mózgowo-rdzeniowego.
So a lot of TMJ pain people who have poor thought processes, bit of depression and poor pain perception. Zatem bardzo wiele osób, które cierpią z powodu dolegliwości stawu skroniowo-żuchwowego, będą to osoby, u których może dojść do pewnego zamglenia, może spowolnienia procesów myślowych, pewnej depresji, czy może innego odczuwania bólu. They are in that state because their brain is not draining because of the block at the jugular foramen. Te osoby mogą być w takim stanie właśnie z tego względu, że nie ma właściwego drenażu poprzez otwór szyjny drenażu krwi od czaszki. Which is not helped by things like the myodural bridge tension at the neck. Co jednocześnie nie będzie się poprawiać poprzez dodatkowe wpływy, na przykład od napięcia na mostkach mięśniowo-oponowych na górnym odcinku szyjnym. So, as we've said, there's a whole variety of other issues influencing neck posturing and head posturing. Jak mówiliśmy, jest bardzo duża gama rozmaitych rzeczy, które będą wpływały na posturę czy szyi, czy głowy, czy pozycję głowy. And so body proprioception as well as eyes and vestibular. Zatem propriocepcja całego ciała, jak i bodźce idące od oczu i od układu przedsionkowego. So it's important that all visual signals and globe and ocular muscles are free. Zatem ważne jest tutaj, żeby wszystkie mięśnie okrężne oka, czy mięśnie oczodołu, żeby gałka oczna mogła poruszać się też swobodnie. But it's also important that infants, for example, have the ability to suck properly because sucking is a vestibular friend and it develops their vestibular system. Natomiast ważne jest też, choćby w kontekście niemowląt, żeby funkcja ssania była u nich odpowiednia, ponieważ tutaj czynność ssania jest przyjacielem dla układu przedsionkowego. And it helps them balance ocular information, visual information with movement perception, which is what they need for learning later. Ponieważ odpowiednia funkcja układu przedsionkowego będzie pomagała w odpowiednim funkcjonowaniu funkcji czy okoruchowej, czy funkcji wzrokowej, czy ruchu ogólnie, co później będzie też pomocne w procesach dalszej nauki. So there's lots of techniques facially with the orbit and through the palate onto the orbit to help the eye. Zatem jest bardzo dużo technik, które możemy wykonać sobie tutaj w obrębie twarzy, również poprzez podniebienie, poprzez podejście też od oczodołów. And also there are a lot of these similar techniques to help other issues with the eye, such as lacrimal drainage or other functional ocular disorders. Jest też wiele podobnych elementów, które będą wpływały na takie rzeczy jak drenaż przez kanaliki łzowe i tak dalej. And so, whether it's with children or adults, we have to look at the mechanics of the face. Czy to u osób dorosłych, czy to u dzieci będziemy musieli skupić się na mechanice twarzy. But it's worth our while considering the periosteum of the bones of the face, for example. Przykładowo ważne jest, żeby wziąć pod uwagę tutaj też okostną kości twarzy, kości czaszki. Because of the absolute growth with the face and the back of the inferior cranial fossa. Z tego względu, że tutaj taki absolutny rozrost podstawy czy tylnego dołu czaszki. Sensory information arising from the periosteum is important to motor coordination. Ta informacja czuciowa płynąca od okostnej będzie istotna dla koordynacji ruchowej. And so as the anatomy and alignment changes over time, w miarę jak anatomia i ułożenie struktury zmienia się w czasie, so too does the mechanical information with the osteoblasts and fascial related fibroblasts that change the bony texture. Podobnie będą zmieniać się osteoplasty i powiązane z powięzią fibroblasty. And so when you have, as a young baby, you have molding or tension, for example, that affects the periosteal sensation. Zatem w przypadku, jeżeli jako małe dziecko będziecie mieli w tym kształtowaniu czaszki, będzie na przykład jakieś napięcie, które będzie tu wpływało na pozycję.
but also later, as we'll see, tension caused by chewing affects the bone, which affects the sensory dynamics. Później będziemy mieli też napięcie, które będzie wpływało na kości, będzie kolejno wpływać na dynamikę sensoryczną. And it's because of this altered sensory signals from the bone that you get a lot of trigeminal and vagal irritability. I właśnie z tego względu, z tych zmienionych stawów czuciowych, sensorycznych od kości będziemy mieli też zmianę w dynamice działania czy układu nerwu trójdzielnego, czy błędnego. So doing intraosseous unwinding through the facial skeleton impacts the trigeminal, which impacts the vagus, which improves the pain perception of the person. Zatem odwijanie, czy może takie uwalnianie napięć wewnątrzkostnych będzie dawało nam wpływ czy to na układ nerwu trójdzielnego, czy na nerw błędny, co jednocześnie będzie wpływało na percepcję bólową u pacjenta. Which also reduces the allostatic load on the person and helps them function more efficiently. Co jednocześnie będzie zmniejszało obciążenie allostatyczne u tego człowieka i będzie pozwalało wpływać na jego odczucie. So as people develop, there's obviously a lot of issues from when they're babies, when they integrate their reflexes, and when they develop their final tone of the head and neck and face. Oczywiście będzie też wiele kwestii związanych z rozwojem jeszcze jako dziecko, jako niemowlak, które będą wpływały na ton czy twarzy, czy głowy, szyi. And you need to remember that there's this huge relationship between integration of reflexes, autonomic tone, and the muscle coordination of the stomatognatic system. I będzie tutaj naprawdę ogromna zależność, idąc od integracji poszczególnych odruchów. Będzie to związane też z funkcją nerwu błędnego i chyba koordynacją. So poorly integrated reflexes, retained primitive reflexes, lead to adverse tension in the head and neck, which impacts on their stomatognatic function. Zatem jeżeli będziemy mieli sytuację, gdzie te pierwotne odruchy, one nie będą odpowiednio zniesione, jeżeli one nie będą zintegrowane, będzie to przekładało się też na funkcję z układu stomatognatycznego. So it's important that even in adults you test for retention of reflexes so that there's no legacy of patterning that is interfering with their speech or breathing, for example. Zatem ważne jest, żebyście nawet u osób dorosłych sprawdzali sobie zintegrowanie tych pierwotnych odruchów, to znaczy, czy przez przypadek nie zostały jeszcze jakieś wzorce, coś, co będzie wpływało nam u tych osób dorosłych negatywnie na funkcję układu. So clearly a lot of this tensionality and irritability on the periosteum can have become established very early on, such as a birth injury. W oczywisty sposób wiele z tych wzorców napięciowych, czy może podrażnień będzie mogło pojawić się, podrażnień okostnej będzie mogło pojawić się bardzo wcześnie jako rezultat porodu. But one of the issues of all of this irritability, it creates adverse muscle action. Natomiast jedną z kwestii związanych z tym podrażnieniem to będzie kreowanie takich negatywnych zachowań mięśniowych, which fails to pull symmetrically onto the inferior cranial base. Mięśnie w takiej sytuacji one będą niezdolne do symetrycznego pociągania przy nasadzie, at the base of the skull, przy nasadzie czaszki, z tyłu czaszki. So actually it causes a lack of symmetrical expansion of your inferior cranial fossa. Zatem będzie to tak naprawdę powodowało niemożność symetrycznego rozwijania się ekspansji dolnego dołu czaszki, to napięcie. And it causes asymmetrical spatial stimulation for the vestibular system. I będzie jednocześnie dawało nam asymetryczną stymulację, czy asymetryczne bodźcowanie przestrzenne idące do układu przycionkowego. Which ultimately means there's a problem migrating from primitive reflexes to postural reflexes. Co będzie w ostatecznym wyniku powodowało, że będziemy mieli przechodzenie tych elementów od tych odruchów pierwotnych do odruchów posturalnych.
So there's a need to absolutely dynamize the inferior part of the cranium to help the vestibular system to help overall balance. Zatem naprawdę jest tutaj krytyczne, żeby zachowywać odpowiednią dynamikę, zdynamizowanie dolnego dołu czaszki, tak żeby jednocześnie wpływać w ten sposób na układ przedsionkowy. So even someone with dental-related TMJ pain, czyli nawet osoba, która będzie miała powiązane z zębami ból stawu skroniowo-żuchwowego, if they have a history of retention of reflexes, asymmetrical vestibular stimulation, and perhaps poorer eyesight, you'll struggle to balance them. I może być taka sytuacja, że jeżeli u takiej osoby będzie historia niewłaściwie zintegrowanych odruchów pierwotnych, będzie dawało nam to asymetryczne bodźcowanie na układ przedsionkowy i ostatecznie może nawet przełożyć się na problemy ze wzrokiem. So you'll struggle to balance them if you only do work locally without thinking about vestibular, ocular, trigeminal integration. Zatem naprawdę będziemy mieli bardzo dużo problemów, jeżeli podejdziemy do takiej kwestii równoważenia tego bardzo lokalnie, jednocześnie pomijając czy układ przedsionkowy, czy kwestie związane z oczami, czy z the third one was ocular and vagus. Trigeminal przepraszam, i integracji nerwu trójdzielnego oczywiście. And actually, in amongst all of this, the eye signals are probably the greatest driver to head alignment and therefore TMJ balance. I tutaj w zasadzie najprawdopodobniej największym takim sterownikiem równowagi stawu skroniowo-żuchwowego będą sygnały czy bodźce idące od oczu wzrokowe. And so many people end up with a head tilt, which of course chronically alters their bite if they have an ocular asymmetry. Zatem jeżeli jest sytuacja, że będziemy mieli asymetrię oczną, w tym momencie będzie to wpływało na niesymetryczny zgryz, a to może dawać pochylenie głowy. So in fact, cases of torticollis and facial asymmetry can be part of an ocular abnormal head posture syndrome. Zatem może być taka sytuacja, że jakieś nieprawidłowe ułożenie głowy, czy na przykład kręg szyjny, tak naprawdę będzie spowodowany pierwotnie jakąś nierównowagą od oczu. Ocular abnormal head syndrome. To będzie zespół nietypowej, czy zespół nieprawidłowej pozycji oczu? Strzelam teraz, sorry. No worries. Yeah. And I have one other theory about torticollis and the stomatognatic system. Mam jeszcze jedną teorię odnośnie kręczu szyjnego i układu stomatognatycznego. And it's because the sternocleidomastoid arises from one of the pharyngeal branchial arches. Z tego względu, że będziemy mieli... Sorry, what rises out of the pharyngeal arches? Sternocleidomastoid muscle originates from one of the arches. Z tego względu, że mięsień moskowo-beczykowo-sutkowy będzie wywodzić się, powstawać z jednego z łuków krtaniowych czy strzelowych. And so asymmetrical tension in sternocleidomastoid embryologically is related to other arch derivatives or structures. Zatem tutaj patrząc w kontekście rozwoju zarodkowego, embrionalnego, jakaś asymetria w układzie czy w mięśniu moskowo-beczykowo-sutkowym może być spowodowana właśnie rozwojem łuków. And so in fact, rather than looking at sternocleidomastoid and cranial base for plagiocephaly and torticollis, what we should be doing is looking at face and throat because of this pharyngeal embryological history with the sternocleidomastoid. Tutaj w takiej sytuacji, jeżeli mamy do czynienia z kręczem szyjnym czy plagiocefalią, zamiast przyglądania się mięśniom moskowo-beczykowo-sutkowym czy na sadzie podstawie czaszki, być może należy spojrzeć bardziej na obszar krtani czy może twarzy. So, moving to a slightly different subject, looking at the speech and swallowing and oral function. Przechodząc do nieco odmiennych tematów, tutaj jeżeli mówimy o funkcjach ust, mowy oraz przełykania. There's obviously a number of things to consider with swallowing disorders. Jest bardzo wiele rzeczy, które należy wziąć pod uwagę, jeżeli chodzi o zaburzenia przełykania.
And so having a complex understanding of the relationships into the throat, jaw and neck is useful. Zatem bardzo korzystne jest takie kompleksowe, wielopoziomowe zrozumienie czy to gardła, czy szczęki, wszystkich tych układów. Some of the relationship is neck posture because it's well known that just head alignment will improve swallowing dynamics. Jednym z tych elementów czy wpływów będzie też pozycja szyi, ponieważ wiemy, że odpowiednie ułożenie głowy będzie warunkować też właściwą funkcję przełykania. But also working obviously on the subtle dynamics within the laryngeal structures is useful. Natomiast też w oczywisty sposób praca na takich subtelnych, czy taka subtelna praca na okolicy krtani też będzie użyteczna. As well as working on the relationship between the hyoid and the mandible. I do tego praca też z połączeniem pomiędzy żuchwą a kością gdykową. So she trying to work out which way around her hands should be. Staram się teraz zorientować się, jak powinny być moje dłonie ułożone. And that feeding is much more about swallowing and therefore the throat than it is about the chew action and the masseters. Natomiast w tym momencie to karmienie będzie zdecydowanie bardziej powiązane z funkcją przełykania niż funkcją przeżuwania związaną z mięśniem żwaczym. So even the pediatric swallow, when you're looking at swallow breathe for the infant. Także nawet jeżeli popatrzymy sobie tutaj u niemowlaka na to przełykanie z zasysaniem, you have to remember that it's not a suck as in a drawing in of the cheeks. Że to nie jest zasysanie takie jak przy wciąganiu policzków. So it's not or shouldn't draw in the cheeks. Czyli to nie powinno to dawać tutaj takiego zasysania czy wciągania policzków, nie powinno tak wyglądać. So what actually should happen that when you are swallowing and feeding as an infant. Czyli co tak naprawdę powinno się dziać przy przełykaniu, przy karmieniu jako niemowlak? Is utilizing the throat because it's an inferior mandibular dynamic. To powinno być użycie gardła, ponieważ jest to ta dynamika dolnego obszaru żuchwy. So obviously whether you're breastfed or bottle fed can have a difference. W oczywisty sposób, czy dane dziecko jest karmione butelką czy piersią, będzie to dawało różnicę. And obviously the tongue pressures alter the way that the mouth develops and w oczywisty sposób docisk do języka będzie też zmieniać się, warunkować to, jak rozwijają się usta. And clearly the sensory environment with the trigeminal nerve helps the motor coordination for suckling and swallowing. I środowisko sensoryczne nerwu czy układu nerwu trójdzielnego będzie wpływało też na te funkcje takie jak przełykanie. But we just need to have a very quick rethink about where the pressure goes when you are trying to breastfeed as an infant or bottle feed as an infant. Natomiast musimy szybko sobie przemyśleć, gdzie dokładnie będzie ten docisk w sytuacji, gdzie niemowlak jest karmiony piersią, czy gdzie jest karmiony butelką. So now one of the things that is often taught is that sucking, the breastfeeding is very good for the cranium because it mobilizes the vomer and the ethmoid. I bardzo często w tym podejściu czaszkowym mówi się o tym, że ssanie w przypadku karmienia piersią jest bardzo dobre, ponieważ mobilizuje kość sitową oraz lemierz. Okay, and because the tongue pushes up through onto the palate, through onto the vomer and onto the cranial base. Z tego względu, że język będzie tutaj dociskany do podniebienia, dalej do lemierza i dalej do nasady czaszki. But I'm sorry, but that simply doesn't happen at all. Natomiast przykro mi, ale to naprawdę zupełnie nie tak się dzieje. There is no pushing up on the vomer. Nie ma popchnięcia w górę do lemierza. What actually happens is that the infant creates a vacuum or a seal inside the mouth. Co tak naprawdę się dzieje, to niemowlę będzie było rodzaj takiego podciśnienia wewnątrz ust. And so it will lift the tongue to make a seal. Będzie to dziecko podnosiło język po to, żeby jakby zamknąć usta.
but then it will use the digastrics and the infrahyoid muscles to lower the hyoid and the tongue. Natomiast dziecko później będzie używało mięśnia dwubrzuszcowego i mięśni podgnykowych po to, żeby obniżyć tongue. You said lower the tongue, or throat. Żeby obniżyć język, sorry. And in lowering the tongue, it creates a vacuum as it draws down, and it's the vacuum that draws open the milk ducts and allows the milk to come into the infant's mouth. I tak naprawdę właśnie to obniżanie języka przez tego niemowlaka będzie dawało nam taki efekt próżni, efekt podciśnienia, co będzie dawało w rezultacie zasysanie pokarmu mleka matki do ust przez dziecko. And so it's actually the muscular action of the digastrics and pharyngeal muscles acting onto the pterygoid plates of the sphenoid that mobilize the sphenoid from this muscular action. Zatem to tak naprawdę działanie mięśni dwubrzuszcowych i mięśni gardła będzie dawało wpływ na mięśnie skrzydłowe i tym samym czy część skrzydłową kości klinowej. Which is why suckling, swallowing and other speech disorders are best dealt with from this direction and not this direction. Dlatego też jakiekolwiek problemy z ssaniem, z przełykaniem, jakiekolwiek problemy z rozwijaniem mowy u tego dziecka, dużo lepiej zaadresować podchodząc właśnie od dołu, od krtani czy od gardła, niż od czaszki. So clearly the way that the person chews and suckles and swallows and uses their tongue influences the mouth shape. Zatem w oczywisty sposób to, jak dana osoba będzie używała zasysania, przełykania, jaka będzie funkcja języka, będzie wpływało na usta. But your ability to speak is more than it's dictated by other things than the shape of your mouth. Natomiast nasza zdolność do mówienia, ona będzie warunkowana czy dyktowana innymi aspektami niż tylko samym kształtem naszych ust. It's obviously to do with the ability of you to use your tongue and your lips. W oczywisty sposób będzie to zdolność też używania naszych ust i języka. But it's an extremely complex series of actions that you need to do for speech. Natomiast jest to niesamowicie złożona sekwencja działań, które są konieczne do tego, żeby móc artykułować, żeby móc mówić. And actually, the ability of you to speak depends first on your ability to roll and crawl and then walk in a coordinated manner. Natomiast tak naprawdę nasza zdolność mówienia, ona będzie zależna od naszej wcześniejszej zdolności do obracania, przetaczania się, pełzania, raczkowania i chodzenia. Every time you practice your locomotor or your movement somatic coordination, you help your cerebellum. Każdorazowo, kiedy będziemy ćwiczyli swoją lokomotorykę, kiedy będziemy ćwiczyli koordynację somatyczną, będziemy w ten sposób wpływać na móżdżek. And so to develop your cerebellum so that it can integrate complex motor sensory patterning, you have to be very coordinated in your body first. Zatem, żeby w istocie ten móżdżek mógł się rozwijać, wcześniej musimy być w stanie zintegrować bardzo złożone wzorce ruchowo-czuciowe czy motosensoryczne. And so in order to develop appropriate speech, zatem w celu rozwinięcia właściwie mowy, the sensory environment of your mouth, the trigeminal system, has to coordinate many sets of muscles. Tutaj nasze środowisko sensoryczne, środowisko układu nerwu trójdzielnego musi być w stanie skoordynować bardzo dużą liczbę mięśni naraz. So that sensory information from the mouth will affect obviously respiratory diaphragmatic control for the airflow. Zatem w oczywisty sposób ta informacja sensoryczna w okolicach ust będzie też wpływała na dynamikę oddechową przepon. Upper cervicals for the head orientation for speech. Jednocześnie orientacja głowy i szyi będzie też ważna dla mowy. Cranial nerve 5 for some of the pterygoids and mandible placement. Nerw czaszkowy 5 dla nerwów skrzydłowych i odpowiedniego ustawienia ust. Glossopharyngeal and vagus for part of pharyngeal musculature used in speech.
Dla części mięśniowej związanej z mową będzie to również nerw błędny i językowo-gardłowy. As well as the facial muscles for lips and cheeks, as well as the hypoglossus nerve for the tongue. I do tego jeszcze dla ust i dla policzków, dla mięśni twarzy, języka będzie nerw podjęzykowy. So to make a sentence with lots of intonation within it, zatem, żeby wypowiedzieć zdanie z bardzo dużą intonacją w jego obrębie, this integration has to be from the cerebellum for speech has to be very fluid. Ta integracja tutaj od mózgu, ona musi być bardzo płynna. And so if you are, that's why children, when they're very young and they can only crawl, they can only have 1 or 2 word sentences. Dlatego też małe dzieci, które są w stanie zaledwie raczkować, one są w stanie wypowiedzieć zaledwie 1 czy 2 zdania. Czy 1 czy 2 słowa chyba. Gada, ma, właśnie. mi. Yeah? Właśnie w ten sposób. They like that, yeah. And so when they can walk a little bit more, they say something slightly more complicated, like me go, you here. Zatem kiedy one są w stanie już lepiej się poruszać, się chodzić, wtedy są w stanie wypowiadać już bardziej złożone zdanie, idę tam czy coś. When they have more complicated movements like walking up the stairs or walking backwards, then they can say more complicated things like me like you, I'm coming to you. Natomiast w momencie, kiedy to dziecko jest w stanie wykonywać bardziej skomplikowane ruchy, jak na przykład wchodzenie po schodach czy chodzenie do tyłu, są w stanie wypowiadać bardziej złożone zdania, że na przykład ja cię lubię albo idę do ciebie. And so if they then want to be able to have something complicated, if their somatic system is 3-dimensionally variable, so will their sentence structure be, as well as their comprehension. Zatem w sytuacji, kiedy to dziecko już będzie bardziej zaawansowane, jeżeli w tym aspekcie trójwymiarowym aspekcie ta somatyka będzie umożliwiała im większą rozpiętość, podejrzewam, to w tym momencie zarówno w aspekcie znaczeniowym czy samej strukturze już poszczególnych zdań będzie dużo większa zmienność też. Because speech is not just getting the words out, it's actually listening and understanding and comprehending. Ponieważ mowa to nie tylko i wyłącznie wypowiadanie słów, ale jest to też słuchanie, jest to też zrozumienie. So if my body is coordinated, my speech production is coordinated, and therefore my brain will become cognitively complex. Zatem jeżeli będę mieć odpowiednio skoordynowane ciało, tak samo będzie skoordynowana mowa i tym samym mózg będzie w stanie przejść na inne poziomy chyba złożoności znaczeniowej. So it's in fact the cerebellum that is at the heart of your cognitive, emotional, rational, analyzing, reflective brain. Czyli to tak naprawdę móżdżek będzie tutaj w samym środku naszego kognitywnego, emocjonalnego, racjonalnego mózgu. And so whereas years ago they thought the cerebellum was just movement, so motor discoordination. Gdzie lata temu jeszcze uważano, że móżdżek będzie tylko i wyłącznie odpowiedzialny za ruch, zatem koordynację czy brak koordynacji ruchowej. So I can have discoordination in my body. Zatem mogę mieć taki brak koordynacji mojego ciała. I don't know how this translates into Polish, but now they think that the cerebella contributes to a dysmetria of thought, so an imbalance in my brain. Nie wiem, czy to się dobrze przetłumaczy, w sumie też nie wiem, natomiast mówi się obecnie, że móżdżek będzie też odpowiedzialny za, mówię dosłownie dysmetrię, ale będzie to jakiś rodzaj nieskoordynowania myśli, czy może procesów myślowych w obrębie mózgu. So when you consider speech, you have to consider more than just the local muscles. Kiedy bierzemy pod uwagę mowę, musimy wziąć pod uwagę więcej niż tylko lokalne mięśnie. And obviously there can be lots of interesting techniques that you can begin to do at the base of the tongue and the throat and the suspensory mechanisms. I oczywiście będzie tutaj bardzo wiele ciekawych technik, które możemy wykonać sobie czy przy dnie ust, na sadzie języka przy podstawie czaszki. And you obviously have to remember to be careful not to push back. W oczywisty sposób tu należy pamiętać, żeby nie dociskać się do tyłu.
and that many of your hyoid techniques and throat techniques are done by easing the hyoid ventrally. Natomiast wiele z tych technik na uwolnienie kości gnykowej będzie polegało na uwolnianiu w stronę brzuszną. And this is often done if you simply take platysma and not the actual hyoid, then you can more safely dynamize using platysma and cervical fascia onto hyoid. Natomiast dużo łatwiej możemy zrobić to w ten sposób, żeby zamiast chwytania za kość gdykową schwycić za mięsień płatowatej i w ten sposób poprzez powięź szyjną uwalniać kość gdykową z tego podejścia. And so if you then, having released the platysma and superficial fascia, if you then come down to the larynx, you'll be able to do some very subtle, easy, gentle techniques to the throat. Zatem jeżeli będziemy uwalniali mięsień płatowaty, jeżeli uwolnimy powięzi szyjne, możemy też popracować, w ten sposób odnieść się do uwolnienia chyba elementów chwytania. So because you are getting cut from time to time, so I'm not sure if I got it right again. So once you have done some platysma releases using the cervical fascia onto the hyoid, you can then move onto the deeper laryngeal structures. Czyli dokładnie, jeżeli będziecie uwalniali sobie mięsień płatowaty, jeżeli będziecie uwalniali powięź szyjną, możecie następnie po uwolnieniu kości gdykowej przejść do głębiej położonych struktur szyi krtani. And so then you can have techniques between the hyoid, the thyroid and the cricoid cartilages. I następnie będziecie mogli przejść też sobie do na przykład chrząstki pierścieniowatej, chrząstki tarczowatej i tak dalej. I ja powiedziałem mięsień platysma to jest, przepraszam, oczywiście mięsień szeroki, szyjny, nie mięsień płatowaty, bo tam jest, sorry, I just mistook splenius capitis for platysma muscles. Chodzi oczywiście o mięsień szeroki szyi. No worries. Yes, so when you're looking at a lot of vocal dynamics, you're looking at hyoid, thyroid and cricoid cartilages. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie na dynamikę związaną z głosem, no to w tym momencie jest to znowu kość gnykowa, chrząstka tarczowata i pierścieniowa. And it's in fact the movement between your thyroid cartilage and your cricoid that will affect the most your vocal apparatus. I tutaj tak naprawdę to pomiędzy kością gnykową a chrząstką pierścieniowatą będzie to miało największy wpływ na mowę. So understanding how the thyroid and the cricoid move in relationship to each other is part of the techniques for the voice. Natomiast zrozumienie, w jaki sposób chrząstka pierścieniowata i tarczowata będą ruszały się względem siebie, też jest podstawą do zrozumienia kwestii związanych z głosem. But you mustn't forget that all of these structures are linked with all of the cervical fascial system. Natomiast wszystkie z nich będą połączone z układem mięśni górnego czynka szyjnego. So we know we have the pretracheal system as a tube along the cervical column. I będziemy mieli też układ powięziowy, w tym przypadku powięź przedtchawiczą, która też będzie elementem szyi. And then we have a separate tube of fascia for the trachea and esophagus running longitudinally. Następnie biegnąca podłużnie będzie też odrębna część powięzi, jeśli można tak powiedzieć, dla przełyku i dla tchawicy. And these are best understood if we look at this sort of schematic from the side. Natomiast najlepiej możemy to zrozumieć patrząc na schematy z boku. So here the green is the whole of the prevertebral fascia in binding the cervical column as a unit. Tutaj na zielono będziemy mieli zaznaczoną całość powięzi przedkręgową, która będzie niejako spowijała, łączyła kolumnę kręgową jako jedną całość. The blue are these separate tubes running for the vasculature. Na niebiesko zaznaczoną będziemy mieli, będzie odrębny przedział powięziowy dla naczyń. And here on this picture, the yellow is simply an additional wrapping around the green vertebral sleeve. Natomiast tutaj na żółto zaznaczone jest takie osobne jakby owinięcie powięziowe, taki osobny rękaw powięziowy.
But if we look at this little purple extra separate tube, that is what is containing the voice, larynx and esophagus. Natomiast jeżeli popatrzymy tutaj, na fioletowo będzie zaznaczone fragment powięzi, który będzie spowijać czy przełyk, czy elementy związane z głosem. So actually you can take a really good contact through the cervical column, use the cervical column as a whole unit, and then independently move your visceral throat tube in relationship to it. Czyli tak naprawdę możemy schwycić sobie tutaj z jednej strony za kolumnę kręgową i następnie jakby osobno, zupełnie drugą ręką schwycić ten brzuszny przedział powięziowy i poruszać je między sobą. And so in that way, actually, these generic, gentle, diffuse techniques are far safer and far more effective than the local manipulations, which are often way too strong. Zatem tutaj takie bardziej globalne, bardziej może rozproszone, ogólne, delikatne techniki będą zdecydowanie bardziej efektywne w tym obszarze niż jakieś bardziej zdecydowane, lokalne manipulowanie. And so when we finally come to the actual TMJ and its movements directly, natomiast kiedy już ostatecznie przejdziemy do stawu skroniowo-żuchwowego i bezpośrednio jego ruchów, we can see the factors which determine the actual movement and coordination of direction of the mandible depends on many things. Możemy w tym momencie zauważyć, że tak naprawdę zasadnicze kierunki, zasadnicze ruchy żuchwy będą determinowane przez wiele elementów. So it's going to depend on my feet and my knees for overall posture. Zatem będzie to zależne też od ogólnej postury, od kolan, od stóp. It's going to depend on the head alignment because of my eye state. Będzie to zależało też od ułożenia, ustawienia mojej głowy ze względu na koordynację, stan oczu. It's going to depend on the resistance of the osseous and sutural tensions in my face. Będzie to też zależne od oporu, czy może jakichś restrykcji, na przykład kostnych w obrębie twarzy. As to whether I've got shock absorbency in my maxillary facial complex. Będzie też warunkowane to tym, czy mam zdolność amortyzacji, na przykład uderzeń tutaj w obrębie zespołu kości szczękowej. It's going to depend on the dynamic integration of my oral tongue functions and my trigeminal sensation. Będzie to też zależne od takiej ogólnej funkcji ust, języka i odpowiedniej funkcji czuciowej nerwu trójdzielnego. It's going to depend on my swallowing mechanism. Będzie to zależne od mechanizmu przełykania. How I use these muscles which attach this zone to the mandible. W jaki sposób będę używała tych mięśni, które będą przyczepiały się od tej strony do żuchwy. And my swallowing is going to depend on the peristaltic relationship with the esophagus, diaphragm and stomach, for example. Natomiast sama funkcja przełyku będzie już też związana, zależna od funkcji perystaltyki, tutaj od gardła poprzez przełyk aż do żołądka. And it's also going to depend very much on the stretch receptors and diaphragm within my respiratory centers, within my chest. Natomiast w dużej mierze będzie to też w kontekście oddechowym zależne od odpowiedniej funkcji przepony, funkcji oddechowej czy propriocepcji też. Because that's going to relate to how the air flows to będzie też warunkowało, w jaki sposób będzie, czy to będzie zależne od tego, jak będzie przebiegać powietrze do wewnątrz i do zewnątrz. And that tension is going to depend whether I'm a nasal breather or an oral breather. To napięcie będzie zależne od tego, czy jestem osobą oddychającą przez nos, czy przez usta. And all of that will predetermine the patterning of the motor usage of my TMJ. I wszystkie z tych czynników będą stanowiły uwarunkowania do tego, czy staw skroniowo-żuchwowy jest w stanie funkcjonować właściwie, czy nie.
not forgetting the final overlay of the social emotional dynamics of having a flat, awkward face and the changed interpersonal dynamics. Jednocześnie nie możemy pomijać tutaj też elementu społeczno-emocjonalnego, to znaczy jeżeli będę mieć na przykład jakąś twarz spłaszczoną, wykrzywioną jakimś grymasem, też będzie to się odbijało. So that the pressure ultimately on my disc is dependent upon all those factors affecting the mandibular movement. Natomiast samo ciśnienie, docisk na dysku stawu skrojowo-żuchwowego będzie też zależne od wszystkich czynników wpływających na żuchwę. So if I want to ensure that the disc is happy and the range of motion is good, jeśli chcę upewnić się, że dysk będzie dosłownie szczęśliwy i że zakres ruchu jest właściwy, I have to ultimately work on a whole number of factors to finally bring the lateral pterygoid into relaxation so that the anterior capsule is relaxed. Będę musiała pracować tutaj naprawdę na wielu różnych elementach po to, żeby sprawić, żeby mięsień skrzydłowy boczny był rozluźniony i tym samym dawał rozluźnienie przedniego aspektu torebki stawowej. So ultimately, although we might be most immediately interested into the pterygoid tensions, zatem nawet pomimo tego, że możemy być ostatecznie natychmiast zainteresowani napięciem mięśni skrzydłowych, because they, particularly the lateral pterygoid, attaches onto the capsule and directly pulls the disc into the right place, będzie tutaj sytuacja, gdzie mięsień boczny, skrzydłowy boczny będzie przyczepiać się bezpośrednio do torebki, dając jej pociągnięcie. I hope I've illustrated that the number of factors that bring confusion to the action of lateral pterygoid are very diverse indeed. I mam nadzieję, że udało mi się wam zobrazować, że tutaj liczba czynników, które mogą wpływać na dezorientację, czy może dyskoordynację tego mięśnia jest bardzo duża. And that finally, as we're bringing this whole three-dimensionality back together, jak znowu całą tą, czy cały ten trójwymiar, jeżeli złożymy sobie to znowu w całość, we have to remember the complex cervicobrachial, thoracic inlet and shoulder girdle mechanics. Będziemy musieli też pamiętać o złożoności mechaniki całego obszaru szyjno-ramiennego i górnego otworu klatki piersiowej. And things like the alar fascia that links a lot of these ventral structures to the ventral cervicodorsal spine. Też elementy takie jak powieść skrzydłowa, która będzie łączyła tutaj wiele z tych trzewnych elementów do odcinka szyjno-piersiowego. And link mediastinal tension, posterior mediastinal tension, up to the cervical fascia, which affects up to the larynx, which affects up to the jaw and through to the cranial base. Jednocześnie będziemy mieli napięcia wstępujące, które mogą iść od samego śródpiersia, następnie przez struktury powięziowe, aż do krtani wyżej. And so finally, understanding the deep relationships from the deep mediastinum gives us our final handle onto this stomatognathic system. Zatem ostatecznie tutaj zrozumienie właśnie tych struktur też śródpiersia, struktur wewnętrznych daje nam lepsze pojęcie odnośnie układu stomatognatycznego. Even to such structures as our friend the omohyoid. Nawet takie struktury jak mięsień gnykowo-łopatkowy. Linking absolutely scapulothoracic dynamics through up omohyoid, through into the mouth and tongue and into all sorts of orofacial dynamics. Takie struktury właśnie jak mięsień łopatkowo-gnykowy poprzez od łopatki, poprzez krtań, idąc dalej do układu ustno-twarzowego, wszystko to będzie warunkowało dynamikę ustno-twarzową czy stomatognatyczną. Giving us a whole upper limb thoracic inlet side handle through up into the whole stomatognathic functioning. So whatever problem, it's this route that's important too. This entire sentence was cut off into pieces again. Sorry, could you please repeat it? Sorry. So in fact, ultimately, when we consider things like the omohyoid, we end up with the whole upper limb, thoracic inlet, glenohumeral dynamic up through to the stomatognathic system and into the head.
Zatem jeżeli popatrzeć bardziej globalnie, to znowu możemy przejść sobie tutaj od ramienia poprzez staw ramienny, poprzez łopatkę, mięsień łopatkowo-gnykowy. Wszystkie z tych elementów będą wpływały poprzez szyję i dalej na układ stomatognatyczny. So ultimately I hope that the internet breaks haven't been too frustrating for everybody. They have been for me. Mam nadzieję, że to przerywanie tutaj pocięcie internetowe nie było zbyt frustrujące dla wszystkich, może poza mną. But what I've wanted to achieve is to try to give you a whole perspective of all of the interrelated factors within the stomatognatic system. Natomiast ja chciałam wam dać tutaj pewien obraz tego, jak połączone, międzyzależne będą wszystkie te czynniki wpływające na układ stomatognatyczny. So that now we can understand why it's such an intriguing and dynamic system to work with. Dlatego teraz możemy zrozumieć, dlaczego jest to tak intrygujący układ, z którym możemy pracować. So hopefully you're going to be better with your tongue after now than before. Zatem mam nadzieję, że teraz wszyscy będziecie w stanie robić tym językiem dużo więcej rzeczy niż wcześniej. Okay, so I'm finishing my lecture there now, and so obviously if there are any questions, then I'm happy to take those. Okej, w takim razie teraz może, jak już skończyliśmy tę krótką prezentację, jakieś pytania? We have got a first one. I should read it first in Polish. Mam pacjenta z niestomatologicznym bólem dolnych zębów w okolicy 5, 6, 7 jednej strony. Czy Caroline ma jakieś sugestie? So I do have a patient with non-dental related pain in the lower row of teeth. That's the 5th, the 6th and the 7th on one side. Would you have any suggestion for therapy, Caroline? I would still look at the base of the tongue mechanics, because you still want to alter the bite plane so that the periodontal ligaments are not affected. Ja przede wszystkim chciałabym spojrzeć tutaj na funkcjonowanie nasady języka, tak żeby zobaczyć, czy płaszczyzna zgryzu jest odpowiednia, czy nie będzie miało to wpływu na więzadła okołozębowe. Also, I do, even though you say it's not dental related, by the time that the trigeminal nerve has been sensitized in that region, I would still do some periosteal unwinding of the tooth socket. Natomiast nawet pomimo tego, że mówisz, że nie jest to ból związany z czynnikami stomatologicznymi, ja bym zajęła się tutaj w aspekcie sensytyzacji nerwu trójdzielnego, która już pewnie występuje, zajęłabym się takim okostnowym, zębodołowym uwalnianiem w tym obszarze. I would also do quite a lot of buccal massage. Natomiast zrobiłabym też bardzo dużo takiego masażu policzkowego. Just to change the oral sensitivity to feed back into that trigeminal pain perception. W taki sposób, żeby zmienić tutaj sensytyzację o tej okolicy ust, żeby to przełożyło się na układ nerwu trójdzielnego. So next question, I suppose. Is there any way we can influence stuttering in patients? Staring? No, stutter. Oh, stutter. Yeah, stutter, sorry. Yeah. So one of the things with stutter is the coordination dynamic. So actually I would go right back into the vestibular, but also the social engagement system concepts. Jeżeli chodzi o jąkanie, ponieważ mieliśmy takie zapytanie tutaj, ja od razu bym przeszła sobie do kwestii koordynacji, to znaczy zajęłabym się dynamiką układu przedsionkowego, jednocześnie zwróciła uwagę na aspekt społeczno, czy układu może otoczenia, okoliczności społeczno-emocjonalnych u tego pacjenta. So it's not a local problem, it's a central processing disorder in many instances. Zatem to nie jest problem miejscowy, to jest w bardzo dużej ilości przypadków problem koordynacji ośrodkowej. So a lot of vestibular exercises, postural reflex rehabilitation and dynamizing across the petrous temporal bone to start with. Za tutaj będziemy mówili o
próbie oddziaływania na układ przedsionkowy, ćwiczenia, które będą związane z rehabilitacją, czy może z odruchami związanymi z posturą i jednocześnie pracą z dynamizowaniem, dynamizing these reflexes, you said no. The petrous portion of the temporal bone. I dynamizowaniem części skalistej kości skroniowej. And what I would look at is axial motor tone, because without axial trunk stability, then the cerebellum won't allow, and the nuclei in the brain won't allow easy articulation of the vocal dynamics. So think of it as a postural issue as well. Należałoby też spojrzeć na to w aspekcie posturalnym, to znaczy tutaj zwrócić uwagę, jak będzie wyglądać ton, motoryka mięśni osiowych. To znaczy, jeżeli będzie taka sytuacja, że ta postura w jakiś sposób będzie wpływała na jądra w mózgu, to one nie będą dawały możliwości odpowiednio swobodnego artykułowania takiej osoby. To też może przekładać się na jąkanie. But also because it's linked with emotions and agency and respiration, you need to improve the vagal tone by all sorts of breathing and interoceptive types of techniques. Natomiast tutaj poprzez rozmaite techniki interoceptywne, techniki związane z ćwiczeniem oddechu, będziemy chcieli też wpłynąć na funkcję nerwu błędnego, która też będzie, czy odpowiednia funkcja nerwu błędnego w aspekcie oddechowym też będzie wpływać na brak jąkania. Okay, next question, I suppose. Do you have any hypotheses, perhaps, why is it that currently nowadays we have got so many newborns with tongue tie? This is a question from a neurologopedist. To pytanie od neurologopedy, dlaczego tak często jest skrócone wędzidełko podjęzykowe? I think there are several questions to that. One is there is a fashion of diagnosis. So in some years it's the fashion to diagnose, and in other years it's the fashion not to diagnose. So historically there's always been an epidemiological variation. Tu jest, myślę, kilka kwestii związanych z skróconym wędzidełkiem. To znaczy, przede wszystkim jest to swoista moda, pewne trendy w diagnozowaniu. To znaczy, są takie lata, że to diagnozuje się bardzo często, a są takie, gdzie dużo rzadziej. Zatem historycznie rzecz ujmując, to jakby ta epidemiologia tutaj zdaje się wahać. Obviously, these days, social media is a huge pressure because everyone says, oh, get the snip done. That'll sort everything. That'll cure all the breastfeeding problems. And just it's simple, it's quick, it's easy. And so it seems like a good solution. Jednocześnie w dzisiejszych czasach mamy bardzo dużo nacisku, ciśnienia, choćby ze strony mediów społecznościowych, gdzie na przykład ktoś mówi, o tutaj należy przyciąć te skrócone wędzidełko, to wyleczy wszystkie problemy, zaraz nie będzie żadnych problemów związanych z karmieniem piersią, jest to łatwe, szybkie i skuteczne rozwiązanie. But whilst obviously for some infants having the tie is a barrier to proper feeding, it's not actually the issue for many infants. I teraz z drugiej strony, choć dla niektórych niemowlaków takie skrócone wędzidełko będzie wpływało negatywnie na zdolność karmienia piersią, tak dla wielu innych niemowlaków to w ogóle nie jest problemem. Because even if you have the snip, then you still got to train the oral defensiveness, the trigeminal system, the motor patterning, all of these factors the baby doesn't immediately know how to change to do differently. I nawet w sytuacji, jeżeli dojdzie do takiego przycięcia skróconego wędzidełka, no to w tym momencie wciąż to dziecko będzie miało problemy z choćby układem nerwu trójdzielnego, choćby z funkcją ust, z wzorcowaniem czy wzorcami motorycznymi. Wszystkie z tych rzeczy u tego dziecka wciąż będzie trzeba wykształcać. And I think also there are issues with who is competent to perform tongue tie division, who's competent to do the rehabilitation, and how these infants and mothers are cared for afterwards and how they're supported post frenulotomy. Then those are important issues to also consider in this question. Natomiast w tym pytaniu myślę, że bardzo istotną kwestią jest też to, kto dokładnie, jakie ma kompetencje do tego, żeby faktycznie wykonywać tę procedurę
nacinanie wędzidełka i kto też zajmuje się później rehabilitowaniem takiego dziecka, to znaczy w taki sposób, żeby następnie ta matka z tym dzieckiem były prowadzone przez odpowiednich specjalistów, też będzie kluczowe. Okay, next question, I guess. Czy można ocenić, do jakiego wieku karmienie piersią będzie pozytywnie wpływać na układ stomatognatyczny? Is there any way to establish until what age breastfeeding is going to be beneficial influence for the stomatognatic system? So the first 3 months are absolutely critical. 3 to 6 months are then very useful. Pierwsze 3 miesiące są absolutnie krytyczne. Kolejne 3 do 6 miesięcy są użyteczne, przydatne. But what's more important is whether they have different oral sensations, different foodstuffs, and different textures from around 5 to 6 to 7 months onwards, or not. Natomiast co jest tutaj równie kluczowe, to, że czy to dziecko będzie miało też rozmaite czy zróżnicowane bodźce czuciowe, to znaczy mówimy tutaj o jedzeniu, pożywieniu, o różnej teksturze i tak dalej, przez od 5., 6., 7. miesiąc i dalej. So exclusive fluid feeding post 6 months limits the sensory exposure and the mechanistic exploration of the stomatognatic system, which compromises its function. Zatem jeżeli po zakończeniu karmienia piersią mielibyśmy to dziecko karmić tylko i wyłącznie płynnym pokarmem, to w tym momencie będzie ograniczało ekspozycję tego dziecka na inne wrażenia, inne doznania, inne bodźce czuciowe, co jednocześnie będzie negatywnie wpływać na właściwe rozwijanie się dalej układu stomatognatycznego, zaburzać jego funkcję. So I don't have any issues with breastfeeding ongoing for 1 or 2 years, providing they have this other stimulation, texture, tone, etc. From 6 months onwards as well. Zatem ja nie mam tutaj żadnych problemów, jeżeli takie dziecko będzie karmione piersią nawet rok czy 2 lata, natomiast warunkiem jest to, żeby to dziecko jednocześnie miało odpowiednią ekspozycję na inne tekstury, inne wrażenia czy smakowe, czy nie wiem, to powiedziałem dokładnie ton, ale konsystencję na przykład pokarmu i to jest kluczowe dlatego, żeby ten układ się właściwie rozwijał dalej. I suppose the next question. Co w przypadku osoby z hipermobilnością stawu stroju brzuchowego z nawykowym zwichaniem tego stawu, na co szczególnie zwrócić uwagę? A person with a hypermobility of TMJ with habitual luxation of this joint. What would be your reoccurring luxation, subluxation of this joint? What would be your particular points of interest here? So when you have essentially, if the stabilizing muscles of the TMJ and the capsule have become lax and underutilized, then obviously you've got to work on a whole number of other factors to loosen off the tight ones, to retension the lax ones. Tutaj, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, gdzie mięśnie odpowiedzialne za stabilizację stawu stroju brzuchowego są w przewlekły sposób rozluźnione, bądź są niewystarczająco, niedostatecznie używane, jest bardzo wiele rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę. Między innymi trzeba popracować nad rozluźnianiem tych mięśni, które są za bardzo napięte, po to, żeby te, które są za bardzo luźne, mogły wyrównywać ten stan napięć. But when you have a significant chronic lack of tone, you will find that the whole of the postural global positioning reflexes will have changed. Jeżeli mamy sytuację, gdzie w taki przewlekły sposób będzie niewłaściwy ton tych mięśni, zauważymy też, że będą zmiany posturalne, które mogą się wykształcać. So actually some of the first things that I look at are within the foot and the cuneiforms. Zatem pierwszą rzeczą, na którą ja tak naprawdę tutaj patrzę, to w obrębie stopy kości klinowatych. Cruciate ligament tension in the knee. Następnie będzie to więzadło krzyżowe i napięcia w okolicy kolana.
then where the head of the femur is placed in the acetabulum, often it's displaced sort of like too ventrally, for example. So repositioning the acetabulum. Następnie będę chciała zobaczyć, jak ułożona będzie głowa kości udowej w panewce stawu biodrowego. To znaczy bardzo często jest tak, że ta głowa ona jest wysunięta za bardzo brzusznie względem tej panewki. Trzeba dokonać tam repozycjonowania. Then central tendon, thoracic central tendon, then mylohyoid, and then come back to the jaw. Następnie tak zwane ścięgno środkowe i ścięgno central tendon, you say the entire axial tendon, so yeah, the whole of the middle of the central tendon of the diaphragm. Okej, przepraszam. Chodzi oczywiście o środek ścięgnisty przepony. Następnie będę chciała też zobaczyć, jak będzie wyglądać zależność tutaj żuchwowo-gnykowa. Mylohyoid. And then on up to the jaw. I później wyżej do samego stawu. I suppose next question, why have we got so many infants or newborns with hypotonus or perhaps decreased tonus of the muscles? That's not just a functional disorder, but there are lots of issues with the if you like, the medicalization of the birth process. There are lots of assisted deliveries these days, and the transition physiology is quite fragile. To nie jest tylko i wyłącznie zaburzenie funkcjonalne, będzie łączyło się to, bo pytanie było odnośnie obniżonego napięcia mięśniowego u noworodków, dlaczego tak często występuje. Także są to kwestie związane z nadmiernym stosowaniem medykamentów i leków w tym czasie okołoporodowym. Będzie to też związane z tym, że ta fizjologia jakby przejścia pomiędzy łonem matki, jak sądzę, a światem zewnętrznym będzie w ten sposób zaburzana, ponieważ często jest to też poród wspomagany. So all sorts of stuff to do with just the breathing dynamics, the cord clamping, the circulatory efficiency of the infant, all of these impact on the sympathetics and the muscular tone. Zatem wszystkie rzeczy związane też z oddechem tego dziecka, takie rzeczy jak za wczesne zaciskanie sznura pępowinowego, kwestie związane z krążeniem, wszystko to, co przy porodzie będzie wpływało na zwiększanie aktywności pobudzenia współczulnego u tego dziecka, będzie następnie mogło przekładać się na obniżone napięcie mięśniowe. Yeah, but that's an awfully big question. Ale to jest naprawdę niesamowicie obszerny temat, bardzo szerokie zagadnienie, także tu ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie w jednym zdaniu, to obniżone napięcie mięśniowe. Zatem następne pytanie, czy możemy wpłynąć na neofobię żywieniową? Myślę, że chodzi o karmienie niemowlaków pewnie, pani Joannie. I'm not sure if I got the question correct, but can we actually influence nutritional phobia or neophobia of an infant? I suppose it's some sort of problems with or disorders with feeding in an infant. Look, yes, there's an enormous amount that you can do with feeding disorders of a whole variety. But that again, it's just a massive topic because there are so many factors. I mean, you know, I've got like a whole pediatric series of lectures with respect to suckling, feeding. I mean, yes is the answer, but no, depending on what the underlying story is. Tutaj odpowiadając na pytanie pani Joanny, to znaczy znowu jest to bardzo obszerny temat. Caroline prowadzi kursy, które na przykład są tylko i wyłącznie związane z kwestiami karmienia, z kwestiami odpowiedniego ssania u takich noworodków. Zatem w skrócie odpowiadając na to pytanie, tak, możemy wpłynąć, natomiast będzie to zależne od tego, jakie czynniki leżą u podstaw takiego stanu. Także tak, możemy, natomiast nie możemy w niektórych z innych przypadków. Next question, how do we check if the peridental or perialveolar ligaments are correct or perhaps pathological? Is there any validated test that we could use? Pytanie odnośnie więzadeł okołozębowych i czy są jakieś zwalidowane testy? Pytanie pana Tomasza.
So no, I'm not aware of palpatory evaluation of the periosteal stress strain and the tooth socket reactivity. I'm not aware of a manual therapy validated test, but it's just an experiential dynamic of working with the palpatory experience rather than a validated test. Jeżeli chodzi o kwestię zwalidowanych testów tutaj odnośnie badania takiego napięcia okostnowego w okolicy właśnie więzadeł, w okolicy zębodołów, Caroline mówi, że nie ma takich zwalidowanych testów, przynajmniej ona o takich nie wie, natomiast jest to kwestia rozwijania palpacji, doświadczenia palpacyjnego, które jest w stanie pozwolić nam ocenić takie napięcia. But it's well known, I was just going to say, though, that it's well known through masses of dental literature about the influence of periodontal or sensory information on a whole variety of things, including cognitive function, as an example. Natomiast tutaj muszę jeszcze powiedzieć, że jest naprawdę bardzo dużo rozmaitej literatury piśmiennictwa, które mówi właśnie odnośnie napięć okołozębowych, czy może zębodołowych, okostnowych i tego, w jaki sposób będzie to wpływało na inne elementy, w tym na funkcje poznawcze. Next question is in English, actually. At the very beginning you mentioned some manipulations of the salivary glands. Could you come back to that? Pytanie było na samym początku, Caroline wspomniała odnośnie pewnych manipulacji gruczołów ślinianek. Czy mogłaby do tego wrócić? Yeah, so that's nice and easy because they're either sublingual. To jest akurat bardzo łatwe, ponieważ one są albo podjęzykowe, or submandibular. Albo podżuchwowe. And so if you have one finger inside under the tongue, zatem jeżeli będziemy mieli tutaj jeden palec wewnątrz pod językiem and marry it up with the other finger on the inner border of the mandible, jeżeli połączymy go z drugim palcem, który będzie położony tutaj po wewnętrznym aspekcie od wewnątrz żuchwy, you can do a whole variety of stuff with respect to the floor of the mouth, all of those glands, etc., etc. Możemy zrobić naprawdę bardzo dużo, jeżeli chodzi o samo dno ust, jeżeli chodzi właśnie o poszczególne gruczoły, które tam są położone i tak dalej. Next question. Sorry. One other factor, of course, is the sphenopalatine ganglion. Jeszcze tutaj jednym czynnikiem będzie zwój skrzydłowo-podniebienny. And if you imagine that you come from the maxilla, around the maxilla to the palatines, and then so if we have maxilla, palatine, then you would have pterygoid. Wyobraźcie sobie, że będziemy przechodzili sobie tutaj od kości szczękowej, następnie przez podniebienną w stronę wyrostka skrzydłowego kości klinowej. So if you imagine that you've got your maxilla bone, then your palatine bones, and then simply behind that your pterygoid, plates of the sphenoid. Zatem jeżeli wyobrazicie sobie znowu, że mamy tutaj kość szczękową podniebienną i następnie wyrostek, czy może blaskę skrzydłową kości klinowej. And the sphenopalatine ganglion is in the small gap between the pterygoid plate and the palatine. I tutaj zwój skrzydłowo-podniebienny będzie zlokalizowany w takim małym zagłębieniu pomiędzy kością podniebienną a częścią skrzydłową kości klinowej. So if you take your little finger and you go outside the upper teeth. Zatem jeżeli wzięlibyśmy mały palec i przeszli sobie po zewnętrznej stronie górnego rzędu zębów, follow the curve of your teeth around past your molars and you'll get into the groove or indentation, which is the space for the ganglion. Przejdziemy sobie dalej po zębach trzonowych, natrafiając na ostatni i tam powinniśmy mieć za ostatnim trzonowcem takie małe zagłębienie, wgłębienie. Tam będziemy chcieli podejść do zwoju. And then you can have a variety of handholds which will enable you to pull the maxillae one way and to restrain the sphenoid the other and get a gap into a mobilization into your sphenopterygoid ganglion. I następnie będziemy mieli bardzo dużo możliwych chwytów w taki sposób, żeby mobilizować sobie kość szczękową względem części skrzydłowej kości klinowej, tak żeby w ten sposób oddziaływać na właśnie ten odstęp, tę przerwę, gdzie znajduje się zwój skrzydłowo-podniebienny i oddziaływać na zwój. Next question. What are the possible causes for bruxism in children, or sort of 1 to 5?
Sleep and breathing disorders are the biggest ones. Tutaj największą z takich przyczyn, jeżeli chodzi o bruksizm u małych dzieci 1 do 5, to będą problemy ze snem i z oddychaniem, czy zaburzenia snu bądź oddychania. So airflow, and then retest all the reflexes, and then look at cranial circulation, and then finally look at the local mechanics. Zatem będziemy chcieli tutaj popatrzeć na odpowiedni przepływ powietrza. Będziemy chcieli sprawdzić, jak zintegrowane są odruchy pierwotne. Będziemy chcieli zobaczyć, jak będzie wyglądało krążenie czaszkowe i następnie sprawdzić sobie lokalne aspekty pod kątem mechanicznym. Czy mamy możliwość pracy z zatoką, w której znajduje się torbiel? Is there any way of working with a sinus that has a cyst in it? Pardon? Is there any way to work with a sinus that has a cyst in it? So when you mean cyst, you mean sort of space-occupying lesion, or just? I suppose it's not specified by Jakub. Tutaj jest pytanie o tą torbiel, bo mówimy tutaj ogólnie o jakiś proces rozrostowy, tak, w zatokach. I think with some of these factors, you can only work on the legacy or overall secondary effects that issue is having. So you're still going to work on airflow, nasal mechanics, and so on. But it just depends what the actual pathology is as to whether you're going to change it or not. Wydaje mi się, że w przypadku większości takich procesów rozrostowych, czy na przykład tutaj torbieli, jesteśmy w stanie pracować tylko i wyłącznie z wtórnymi jakby pochodnymi takiego procesu. To znaczy oczywiście będziemy pracować dalej z przepływem powietrza przez nozdrza, mechaniką nozdrzy i tak dalej, natomiast wydaje mi się, że wpłynięcie na samą taką patologię będzie zależało od tego, co to jest za patologia. Także głównie pracujemy z drugorzędowymi efektami. Jakie widzisz możliwości pracy strukturalnej z chorobą lokomocyjną u dziecka? So what sort of possibilities do you see for structural work in case of locomotion sickness in a child? A structural approach to motion sickness, locomotion sickness? Car sickness? So there are various theories. If you put to one side the whole vestibular system evaluation, then other theories relate to cerebrospinal fluid circulations and all the rest of it. But on all of which are just hypotheses. Tutaj mamy naprawdę bardzo dużą liczbę teorii odnośnie tej choroby lokomocyjnej, to znaczy jakby odsuwając na bok wszystkie kwestie oceny, na przykład układu przedsionkowego, kwestie związane z płynem mózgowo-rdzeniowym, kwestie związane z krążeniem w czaszce, jakby wciąż pamiętajcie o tym, że to są głównie hipotezy. I favour the blood volume, blood pressure and fluid pressure intracranial type dynamics. Ja tutaj faworyzowałabym podejście związane z ilością, czy może objętością krwi, czyli bardziej takie naczyniowe podejście niż to podejście związane z płynem mózgowo-rdzeniowym. In the sense of it's related then to orthostatic vestibulo-autonomic control of blood pressures, rather than it being a simple biomechanical restriction of the temporal bone. Okay, but I thought you mentioned the CS fluid, that you are not in favor of this approach. It's more of a circular nature. The cerebrospinal fluid flow, I said, is one theory, but it's not necessarily well validated. All right, okay. I prefer, it's not that I don't agree with it, but I think it has more validity, the blood pressure story. Okay, sure, just to clarify. Czyli tak, żeby jeszcze doprecyzować, to znaczy jakby są hipotezy właśnie odnośnie tego płynu mózgowo-rdzeniowego w kontekście choroby lokomocyjnej, natomiast Caroline skłania się bardziej ku tej kwestii krążeniowej, to znaczy naczyniowej. Będzie mówiła tutaj bardziej o kwestii układu autonomicznego, kwestii ortostatycznej czy układu przedsionkowego. Jakby to by było dla niej chyba bardziej prawdopodobne, żeby odnieść się do tych rzeczy i bardziej niż też nawet samej biomechaniki kości skroniowej.
Okay, the next question, I guess. Sorry, what effects or results can we get because of the fact that the child is very reluctant to use a pacifier? The baby, the suckling, the breastfeeding, there's no problems at all, but the baby does not want to use the pacifier. What effects of this could you foresee? I'm not entirely sure I get the question, because who cares if they don't want to use the dummy? I don't get what the... Okej, to pytanie było odnośnie tego, jakie skutki może nieść niechęć dziecka do używania smoczka. Dziecko pierś bez problemów. Caroline mówi, że nie do końca rozumie pytanie, to znaczy, kogo obchodzi, jeżeli dziecko tak naprawdę nie chce tego smoczka? W sensie, to po co on jest potrzebny w ogóle? But there's obviously more to that question, so can they elaborate? To znaczy, to pani Agnieszka musiałaby rozpisać bardziej to pytanie, a ja w międzyczasie przejdę może do następnego. I will just skip back to the next one and we'll see if Agnieszka elaborates. What sort of therapy would you recommend for a 4-year-old girl that has a problem with articulation, as in vocal articulation? Speech. Yes, but she is very far developed when it comes to locomotion and movement. No problems, no perinatal problems. She's seeing a logopedist, but the effects are coming very, very slowly. No comorbidities are confirmed. So you've still got to consider receptive language. You've still got to consider the cognitive, emotional willingness processing. For expressive languages is more than just motor activity. Tutaj pytanie odnośnie terapii dla 4-letniej dziewczynki, która ma problem z artykulacją. Caroline mówi, że tutaj jakby będzie więcej czynników, które będą się do tego przyczyniały, niż tylko i wyłącznie kwestie stricte biomechaniczne. Jakby tu wiele innych rzeczy się z tym łączy, z samą chęcią do takiej ekspresji u dziecka. And so actually, when you have issues of do you want to move, do you want to speak, do you want to contribute, these are to do with arousal and emotions. Zatem tutaj jakby z kwestiami, czy takie dziecko będzie się chciało w ogóle poruszać, czy będzie się chciało wyrażać, mówić, czy żeby jakiś wkład był z jego strony, to jest kwestia też pobudzenia tego dziecka i jest to też kwestia często związana z emocjami. Now those components are strongly linked to the interoceptive system. Te komponenty bardzo często są mocno, ściśle powiązane z układem interocepcji. So there may well be something vagal, visceral, to do with the internal physiology that you can support the person that way to improve interoception. Zatem tutaj są pewne kwestie visceralne, kwestie związane z interocepcją, z nerwem błędnym. Jeżeli jesteśmy w stanie wpłynąć w taki sposób na tę fizjologię, być może będziemy w stanie pomóc. Because that then links into arousal, which links into all sorts of things, plus volitional expression and social engagement. I właśnie ten aspekt fizjologiczny będzie też bardzo często połączony z pobudzeniem i to będzie następnie przekładało się na kwestie ekspresji, kwestie też interakcji społecznych tego dziecka. But again, a large topic, I suppose, right? Też jest to znowu bardzo obszerny temat. Tutaj też widzę wiadomość, że 2 ostatnie pytania i kończymy. Także 2 last questions and we'll be wrapping it up. Have you noticed a connection between tensed muscles of the pelvic floor and problems such as vulvodynia, dyspareunia, or perhaps some disturbance in the orofacial zone? Are there any ways to influence the orofacial zone or tongue using the pelvic floor? Pytanie odnośnie tego, tu jest pytanie Anny, tylko tak szybko, połączenie pomiędzy problemami na miednicy, wulwodynią, dysparenią, a zaburzeniami w strefie ustno-twarzowej. Czy można w jakiś sposób wpłynąć na okolice twarzy czy języka, wpływając na dno miednicy?
The short answer is yes, and exactly how and what the linkages are would take longer. But yes, there is a relationship. Tutaj krótka odpowiedź znowu tak, można, natomiast jeżeli miałabym odpowiedzieć tak w dużym szczególe, no to jest to bardzo, bardzo obszerny temat. To będzie związane z tym, jakie dokładnie to są zależności, czy chyba jak ich natura. And I suppose the very last question, jaki istotny jest wpływ wad aparatu stomatognatycznego i wad pracy języka na powstawanie wad postawy, w tym również skoliozy, i gdzie najpierw zacząć pracować, jak znaleźć pierwotną dysfunkcję w takiej sytuacji. To what degree, or perhaps how significant is the influence of disturbed stomatognatic system and faults in tongue function, perhaps to what degree does it contribute to creation of postural defects, including scoliosis? And in this situation, what would you be working with first, and how would you find the primary lesion or primary dysfunction in this situation? So I think that certainly oral motor patterning and airflow patterning, and the way that you hold your head for that is always relevant. Wydaje mi się, że zawsze w tym kontekście będą istotne kwestie związane z przepływem powietrza. Będą to kwestie wzorców pracy mechanizmu ust, czy też odpowiedniego ustawienia głowy. And actually with that, you then get tension down the visceral fascial core link. I w tym kontekście będziemy mieli następnie napięcia, które będą zstępowały w aspekt trzewny poprzez połączenie rdzeniowe, czy może połączenie środkowe. And that interferes with the lung mechanics and diaphragm mechanics, which starts to alter the trunk tone. I jednocześnie to będzie wpływało nam na mechanikę płuc, mechanikę przepony, co jednocześnie będzie połączone z językiem. Connected with the tongue, you said, yeah? Yeah, coming all the way down through onto diaphragm. Zatem tutaj będziemy mieli wstępujące wpływy, które idą w dół nawet właśnie od języka aż do samej przepony. And so it's this internal visceral core fascia which distorts trunk symmetry, which sets off the scoliosis. Zatem to właśnie to zaburzenie będzie, czy te dystorsje będą następnie powodowały, czy wpływały na tworzenie się skolios. And as a last comment, I really believe strongly that it's this visceral core link in scoliosis, which is vastly more important than the dural link that other people also put forwards. I tutaj jakby jeszcze słowem takiego komentarza, wydaje mi się, że zdecydowanie w przypadku powstawania skolios, moim zdaniem dużo ważniejsze będzie to połączenie visceralne, to połączenie, nazwijmy je środkowym, rdzeniowym połączeniem visceralnym, które będzie wpływało na skoliozy, niż połączenie na przykład z napięć oponowych. Yeah, okay. The very last two. So, ponieważ mamy tutaj, słuchajcie, następne pytania, natomiast poproszono mnie, żeby to były dwa ostatnie, także pewnie następnym razem będzie można do tych pytań wrócić. So I suppose that we have to wrap it up because the organizers told me that these would be the very last two questions, and we need to start wrapping it up now. So, well, I hope that you've enjoyed that. I hope that's given you something to think about. And obviously you can contact me via my websites if you've got any other questions, and I'll endeavour to help. And thank you for listening. Zatem dziękuję wam bardzo za waszą uwagę. Mam nadzieję, że udało mi się odpowiedzieć na przynajmniej część z waszych pytań, że udało mi się was zainteresować tym tematem. Zawsze zapraszam was do kontaktu, do zajrzenia na moją stronę internetową i raz jeszcze dziękuję za obecność. And thank you once again for the Still Academy to helping me share my ideas. I dziękuję raz jeszcze Still Academy za umożliwienie mi podzielenia się przynajmniej częścią z moich koncepcji czy idei.